Bauma 2022, czyli Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych w Monachium w Niemczech. Dziś zabieram Was na stoisko Goldhofer, gdzie zobaczycie przyczepy i naczepy, które są ograniczane tylko i wyłącznie przez możliwości infrastrukturalne. No chcecie, to jest Goldhofer, tutaj wszystko można. Oraz usłyszycie konkretne informacje z pierwszej ręki na ich temat. Możliwość rozbudowy, dodanie osi, demontowanie najazdów, rozciąganie naczep. To wszystko w dzisiejszym materiale. A w dodatku zobaczycie, jak staje za sterami FTV 850, czyli maszyny, która ma za zadanie transport łopat turbin wiatrowych w bardzo trudnych warunkach i w niedostępne miejsca. Zasiądźcie wygodnie i przygotujcie się na seans pełen ciekawostek. Miłego oglądania! Witamy na Bauma 2022 w Monachium. A dziś zabieram Was na stoisko Goldhofera. Witamy na stoisku Goldhofera. Trochę Was poprowadzę. Chodźcie. Co byście chcieli pierwszy zobaczyć? Co powiecie na to, żeby poglądać sobie z bliska na przykład specjalnie moduł skonstruowany do tego, żeby przewozić śmigła w super niedostępne rejony. Do windparków, na przykład na szczyty gór, gdzie droga wiedzie przez lasy. Przez lasy, gdzie są drzewa i tak dalej. Chodźcie, zobaczycie z bliska. Tylko tak mniej więcej, później będziemy nim jeździć i sterować. Slowly, yes. Oczywiście, żeby operować ten sprzęt, trzeba się porządnie przeszkolić, ale wiecie co? Wydaje mi się, że dzisiaj będę miała okazję porozmawiać z kimś, kto steruje taki moduł w swojej pracy na co dzień. No, ciekawe, czy będzie Manuel. Jeżeli będzie, na pewno go zapytam, jak to jest. Oczywiście ten moduł może mieć dużo więcej osi, w zależności od potrzeby. Nie wiem, czy pamiętacie, ale swego czasu, jeszcze jak ja jeździłam na śmigłach, wrzuciłam taki film, gdzie nagle ozdrowiałam. Przyjechałam do windparku bardzo chora, powiedziałam chłopakom z teamu, że nigdzie nie wysiadam, bo jestem taka strasznie chora i mam temperaturę, ale się okazało, że dojechał taki moduł i ozdrowiałam. Pół dnia spędziłam przy rozładunku i załadunku, wpinaniu tego śmigła w moduł. Zostawię Wam link do filmu z ciekawości. To jest film sprzed 4-5 lat. Dobra, chodźcie z drugiej strony, słońce zobaczycie. Duże zabawki dla dużych dzieci. Praca w Schwertransporcie, czyli w transporcie specjalistycznym to jest tak jakby przeniesienie się z przedszkola i odłożenie zabawek. Taki przeskok do życia dorosłego, gdzie te zabawki rzeczywiście działają, rzeczywiście robią robotę, która ma wpływ na życie innych ludzi i daje pieniądze. Za które można kupować inne zabawki. Dobra, idziemy dalej. Pokażę Wam, co tu się dalej dzieje. Bauma to są super specyficzne targi i tutaj się zjeżdżają ludzie z całego świata. Ostatnim razem, powiem Wam szczerze, aż tego tak nie widziałam, ale teraz jestem tutaj już drugi dzień w Goldhoferze i widzę, że do Goldhofera na przykład przyjeżdżają ludzie absolutnie z całego świata. Z jednej strony Chiny, z drugiej strony Japonia, z trzeciej strony Australia, z czwartej strony Ameryka Północna, jeszcze Ameryka Południowa. Wiem, że kierunku nie pokazuję odpowiednio, ale tylko chciałam pokazać. Skandynawia. Są tutaj wszyscy. Mam nadzieję, że następnym razem będziecie i Wy. Ale dobra, chodźcie, coś Wam pokażę. Przedstawię Wam na przykład Arkusa. Arkus to jest taka naczepa trochę typu Transformers, którą można dziwnie przebudowywać. Łączy się ze sobą osie, dokłada się podłogi, buduje się wszystko, co jest w ogóle potrzebne do tego, żeby przewieźć ładunek. Właśnie to jest Goldhofer. Przychodzicie do Goldhofera, mówicie, że macie do przewiezienia pół księżyca i Goldhofer Wam zaprojektuje, skonstruuje i zbuduje, stworzy od początku do końca naczepę albo być może jakiś moduł. Stworzy coś, mechanizm jeżdżący, który Wam przewiezie ten księżyc. Pamiętacie? Jeździłam naczepą specjalistyczną, ale typu telezatel. Ja miałam osie na obrotnicach, a tutaj to już są pętle. Inna zasada działania, ale jak widzicie też się obracają. Legendarna wymiana koła od środka. A wiecie, że w transporcie specjalistycznym to rzeczywiście się zdarza, że kapcie się łapie. Chociaż widzicie, ja na gabarytach miałam mało tych kapci, 3 kapcie w ciągu 6 lat, więc to jest naprawdę bardzo mało. Ale jak pamiętacie też, to w tej mojej naczepie był dużo łatwiejszy dostęp. Ależ to jest piękny sprzęt. Jezu. Piękna naczepa, co? Chciałabym taką jeździć. Jezu, bym jeździła. Ale popatrzcie, dobra, tu jest niebieska naczepa już dla konkretnego klienta zbudowana. Dobra, chodźcie, pokażę Wam inną naczepę. To jest zupełnie inna naczepa. To jest naczepa MPA. I ta naczepa jest super uniwersalna. To są najazdy hydrauliczne, bo to jest naczepa, ta akurat ma ile? 5 osi, więc, ale oczywiście można sobie tych osi zamawiać ile się chce. Czy się chce 3, czy można 10.
No ile się chce, tyle Goldhofer buduje. Więc tak, właśnie tak mówiłam, tutaj są najazdy hydrauliczne, ale zawsze jest taka opcja, że można sobie zamówić MPA bez najazdów, albo na przykład, jeżeli bierzecie pod uwagę, że sporadycznie, raz na jakiś czas może się zdarzyć jakaś maszyna do przywiezienia, to wtedy zawsze można zamówić najazdy takie, powiedzmy, manualne, aluminiowe, które się położy na balkon, które się będą mieścić, które owszem będą ciężkie, ale w razie potrzeby będą, więc jest to dodatkowa opcja do robienia biznesu, do przewożenia ładunków. Generalnie takie najazdy otwierają jakąś tam pulę innych ładunków, a z drugiej strony nie ograniczają, bo jeżeli bierze się naczepę z rozciągiem, to jednak jest bardzo prawdopodobne, że często będzie się jeździć ze zwisem. Zwisem, czyli ładunek będzie wystawać poza obrys naczepy, więc w takim wypadku już nie załadujemy niczego zwisem. Jak się nastawiamy, mamy na raczej dłuższe ładunki, to najazdy na balkon i zawsze w razie czego są. A wiadomo, że ludzie pracujący w szwertransporcie, w transporcie specjalistycznym są najsilniejsi, najmocniejsi i sobie ze wszystkim dadzą radę. Dobra, chodźmy do następnej naczepy. Jest godzina 9:25. Chciałabym Wam jak najszybciej przyprowadzić po stoisku Goldhofera z tego względu, że o 9:30 otwierają się targi już dla wszystkich gości i będzie tutaj multum ludzi, ciężko będzie cokolwiek nagrać, więc zobaczcie. Tu jest Stepstar, jeszcze inna naczepka, uchwyty. Tutaj też widzicie najazdy, ale już nie hydrauliczne. Najazdy nie hydrauliczne, ale już opuszczane jakoś manualnie. No. Więc też jest taka opcja i widać, że one według mnie są nawet w ogóle demontowalne. Muszę kogoś zapytać. Popatrzcie, czy one według Was, chodźcie, czy one tutaj wyglądają jak demontowalne najazdy? Według mnie to wyglądają jak demontowalne. Widzicie, teraz bym musiała kogoś tutaj zapytać. Zapytamy później Marcina. Marcina Michalaka, który jest sprzedawcą Goldhofera na Polskę. Jakbyście chcieli skontaktować, odsyłam do Marcina. A tutaj co, mamy jeszcze inną maszynę, maszynę i naczepę. Też od razu się rzuca w oczy, że do przewożenia sprzętu budowlanego, do przewożenia maszyn, wszystko jest kwestią wyobraźni. Imagination, life is your creation. No dobrze, czy mamy wszystko? Ach, chodźmy, pokażę Wam tego jeszcze na Cruyffa z tamtej strony. Tutaj, jak widzicie, jeszcze są ostatnie, jakby powiedzieć, to szlify. Ludzie z Goldhofera jeszcze, widzicie, dbają o to, żeby sprzęt wyglądał pięknie, ładnie, kolorowo, żeby był suchutki. Cały czas padało, wczoraj padało, dzisiaj mamy piękną pogodę. Trzeba będzie wszystko powycierać, żeby było, wiecie, po niemiecku. Marcin, ja mam do Ciebie pytanie. Czy tamte najazdy są demontowane w Stepstar N? Tak, można je zdemontować. Chodź, pokażesz nam jak? Pewnie. Przyjdziemy. Mamy teraz Marcina. Marcin, jeżeli chcecie sobie kupić jakiegoś Goldiego, to zapraszamy do Marcina. A Marcin nam teraz wytłumaczy, o co chodzi z tymi najazdami, bo one tak według mnie się rozsuwają. Najazdy są przekręcone na dwie śruby mocujące. Od spodu widać śruby mocujące. I można całą rampę wysunąć. Nie, tamte dalej z tyłu, za sprężyną. Okej. To jest sprężyna. Tak. I można całkowicie najazdy odkręcić i wysunąć do zewnątrz. Do zewnątrz. Każdy tył Stepstara jest przygotowany pod różne wersje najazdów, tak jak mamy tutaj. No. Więc możemy używać najazdów aluminiowych, tak jak na tej, a najazdów hydraulicznych, pojedynczych, podwójnych. A bo to jest wyprowadzenie hydrauliki, nie? Tak. Każdy Stepstar jest przygotowany pod to, że może być doposażony w rampy. Okej. Czyli można zamówić na golasa, Można. ale jak się później znajdzie robota, to można demontować. Tak jest. A powiedz mi jeszcze o tamtej naczepie budowlanej. Przyczepy. To jest przyczepa. To jest przyczepa. No mówiłam, że przyczepa. Co jest charakterystycznego w tej naczepie? Bo ja myślałam, że tam sobie można po prostu z przodu jeszcze dołączyć osię. Nie, to jest tradycyjna przyczepa budowlana Trailstar TU z możliwością najazdu różnymi maszynami budowlanymi, tak jak tutaj mamy zaprezentowaną koparkę Liebherra. Wykonujemy ją teraz na oponach Cargo Plus 80-225 ze zwiększoną nośnością. Jest to nowy model, lżejszy, szybciej dostępny niż w poprzednikach i jest udoskonalony w współpracy z naszymi klientami, którzy mówili, co by chcieli w swoich przyczepach budowlanych mieć. Czyli co to na przykład było? Zwiększona bagger mulda, zagłębienie na ramię koparki. Dalej możemy dojechać do przodu maszyną budowlaną. Chodź, ja tutaj jeszcze w ogóle widzę, że jest też taka na najazdy, nie? Ewentualnie chyba. Skrzynia narzędziowa na deski do poszerzeń bądź dla najazdów na A, żył. tu są deski do poszerzeń. Widzicie? Przedtem brakowało mi słowa, tak to działa. To się wysuwa, tak w innych naczepach. To się wysuwa, kładzie się taką dechę. Widzicie, te deski są krótkie i dzięki temu mamy poszerzenie podłogi. Będziesz tak dalej reklamować, to stracę pracę. Zastąpisz mnie. Mamy zmieniony przód pod naczepy. Możemy teraz głębiej wjechać koparką, żeby lepiej rozłożyć naciski na osiach. Poprzednia wersja była dalej wysunięta do tyłu. No. Nie miała aż takich możliwości jak ta nowa. No. Pracujemy nad tym, żeby każdy klient mógł
jak najwięcej zadań wykonać swoim sprzętem. Bo kiedyś przeważnie wychodziło tak, że na przyczepach wozili 2 maszyny budowlane, jakiś walec i inną małą koparkę i potem mieli problemy z ładownością na osiach, jak wszędzie w Europie. Przekonstruowany przód pozwala nam dojechać bardzo blisko do przodu, walcem drogowym chociażby i z tyłu jeszcze postawić mini koparki. Okej. Czyli spokojnie możemy wziąć ciągnik na przykład 3-osiowy, nie? Typową wywrotkę budowlaną 3-osiową i ciągać to w zestawie 18,5 metra. Nie kupię. Tutaj mamy akurat też tą możliwość, że w tych moldach możemy je zakryć całkowicie. To z drugiej Jeżeli strony, mamy nie? inne ładowarki, które nie potrzebują pełnego wypełnienia, możemy tymi pokrywami aluminiowymi wypełnić pokład do dołu, żeby nie musiała zjeżdżać całkiem nisko. Aha. I możemy wyrównać to do całkowitego pokładu semi. A gdybyś miał powiedzieć coś takiego jednego specyficznego, charakterystycznego dla tej naczepy, co mi się w ogóle rzuca w oczy, to już jest fajny ten uchwyt, popatrzcie. To jest, jakie to jest wielkie udogodnienie dla kierowcy, że tutaj jest już uchwyt. Biorąc pod uwagę to, że w Europie zawsze łańcuch musi być złapany za ucho, nie tak jak w Ameryce, że złapią może takie coś. W Europie to nie działa, więc fajnie. Charakterystycznego. Niska wysokość załadunkowa, duża ładowność poprzez małą masę własną i bardzo dobrze przemyślany pojazd pod względem wykończenia i tak jak pokazałaś, zabezpieczenia ładunków. Wszystko z potrzeby, wynikało z potrzeby naszych klientów, którzy mówili, co gdzie by chcieli mieć. No ja właśnie tak widzę, że to w ogóle są opcje nawet jakiegoś wyhamowywania też dodatkowego. Można się tutaj bawić. Na Hloifer. Chodźcie do Hloifa, to jest w ogóle sprzęt, zobaczycie. Ale dorwaliśmy specjalistę. Dobra, i oto doszliśmy do... Co się nazywa naczepa? Jak to nazwać tego na Hloifa? Na Hloif to jest na Hloif. Na Hloifer to tak można w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć jako pojazd nadążny. W tym wykonaniu jest to pojazd do transportu elementów betonowych z przednim wózkiem Jeep Dolly, dwuosiowym, na dużym ogumieniu, I widać budowlany. typowo budowlany. No. Z tyłu mamy 4-osiowy wózek typu SNL Ale to was. ze sterowaniem elektronicznym CAN. Skręt kół w tym pojeździe odbywa się poprzez obrotnicę zamontowaną na górze Okej. i ładunek tak naprawdę skręca pojazdem. Aha. Teraz ja Wam pokażę palcem. Agnieszka dobrze, chociaż się do końca nie zna, ale już od razu wyczaiła, że rzeczywiście tu jest obrotnica. Widzicie? Tu jest obrotnica i z tego, co ja też zrozumiałam, to na tyle. Widzicie, to jest tak, wytłumaczę Wam to tak strasznie. Tutaj jest dużo ludzi, którzy pracują w transporcie specjalistycznym, ale jest dużo takich, którzy nie macie pojęcia, więc ja Wam tak bardzo po chłopsku wytłumaczę. Odwracamy kamerę. Popatrzcie, tu jest kilka osi, tam jest kilka osi i one ze sobą są niepołączone na początku. I wtedy przychodzi taki beton, jak ten, Bądź łopata elektrowni wiatrowej. bądź właśnie łopata elektrowni wiatrowej, bo te najdłuższe właśnie są już przewożone na tego typu sprzęcie. I widzicie, tam jest ten beton jakoś zamontowany hydraulicznie, ściśnięty. Nie, to nie jest hydraulicznie, to jest dokręcone. Mechanicznie. Mechanicznie, no. Więc widzicie, z jednej strony i z drugiej strony jest takie coś, które ściska ten beton. I to już jest tak jakby łączenie podłogi naczepy. I tam z drugiej strony widzicie jest to samo, są jeszcze dodatkowe łańcuchy. I w zasadzie dopiero ten beton scala te dwa powiedzmy, no moduły, nie? w jedną całość w naczepę. I wtedy oczywiście widzicie tutaj, że puszczona jest cała hydraulika, elektryka, wszystkie przewody są tutaj połączone na linii, widzicie? Tu jest lina, oto. Tu jest super metalowa lina, która jest też napięta. Do tego są w tym materiale schowane wszystkie przewody. Jak widzicie, tutaj są jeszcze też światełka, bo generalnie ten beton się zdaje być dosyć krótki. Marcin, ile możemy tutaj długości wziąć na to? Jaki jest limit? Teoretycznie limitów nie ma. Aktualnie powyżej 100 metrów nie ma problemów, jeżeli mówimy o łopatach elektrowni wiatrowych. Jeżeli chodzi o beton, kwestia tego, co producent danego elementu dopuści. Ale generalnie chodzi o to, że możemy sobie położyć na to coś mega długiego. Limitem raczej są możliwości infrastrukturalne, czyli to, na co pozwala droga i to, na co pozwolą urzędy danego kraju i na co wydadzą zezwolenie. Dokładnie. Ale sprzęt przewiedzie wszystko. Do tego został stworzony. No, do tego został stworzony i zawsze Goldhofer może wymyśleć jeszcze coś innego, nie? Będziemy się starać. Jak będzie misja przewiezienia jakichś rzeczy na Marsa, to tutaj. Nie mówimy nie wyzwaniom. Nie mówimy nie. A jak się rozładuje beton, to co się robi, Marcin? Wtedy łączymy wózki ze sobą za pomocą dyszla. Patrzcie, widzicie? Mamy normalny sprzęg Tak jak jak do u nas. przyczepy budowlanej. No,
U nas w sensie, w moim Volvi. Z tyłu mamy obrotnicę z dyszlem jak w przyczepie. Łączymy pojazdy ze sobą na krótko i jedziemy bez większych problemów. Czyli wtedy łączymy i no właśnie. No a wcześniej zaczęłam właśnie, że tam jest obrotnica i z tej obrotnicy jest jakby tak przekazywany sygnał, z tego co ja rozumiem hydraulicznie jakoś, nie? Czy elektrycznie? Hydraulicznie. Hydraulicznie i wtedy te obrotnice sobie tutaj pod spodem, jak się schylimy, widzicie? Że każda oś tutaj ma obrotnicę. Widzicie, że jest okrągłe? To jest obrotnica i to się potrafi obracać. To są osie skrętne, to się potrafi kręcić, nie? Ale Tak to nie jest. jest 360 stopni, tylko w jakimś stopniu. Jest generalnie na tyle, na ile się ciągnikiem, na tyle, na ile się tam przód będzie wychylać, to z tej obrotnicy będzie szedł sygnał do tych obrotnic i każda oś będzie sobie inaczej wykręcać. Te osie się inaczej wykręcają pod innymi kątami, widzieliście na początku. Tutaj to też tak działa, nie wszystkie. Tak jest. Kurde Marcin, no rzeczywiście możemy razem sprzedawać. Kupiliście? Kupujecie Goldhofera? Co mam jeszcze z tyłu? O Jezu, ale tutaj patrzcie ile jest. Chociaż nie. A co to Tu jest tradycyjna pneumatyka jak w każdej jednej przyczepie. Zawory poziomowania do sterowania poziomem pojazdu. A tu jakiś taki, patrzcie, taki gęsty smar jest centralnym. No. Tutaj widzicie, można sobie otworzyć i zobaczyć co jest, ale ja Wam nie pokażę. Tam jest Nie będę- schowana cała magia. Magia, dokładnie, więc jej nie będziemy zdradzać. No ale tutaj popatrzcie, też całkiem ładnie to wygląda. No i co, jeszcze tutaj mamy sterowanie jakieś takie? Co tutaj mamy? Sterowanie skrętem kanowskie Co to znaczy kanowskie? na elektronicznym systemie sterowania. Tak jak w Volvie masz system CAN do nadzoru wszystkich podzespołów pracy silnika, tak samo tutaj układ skrętny nadzoruje teraz elektronikę, żeby wszystko działało. Dzięki temu mamy klawiaturę prostą w obsłudze, a nie dużo dźwigni. Możemy skręcać w lewo, w prawo, zablokować skręt, wymusić skręt poprzez ruch ciągnika, skręcać ostatnią osią, oświetleniem i system informacyjny. Pytanie praktyczne, czy to jest podświetlone? Tak. Tak myślałam. Że cię nie zaskoczę. Tutaj widać jest miejsce na matkę. Pamiętacie, jak wjeżdżałam w trasę do domu, znaczy w trasie do domu, to wyciągałam tą matkę. Ciekawe, jaki zasięg ma pilot. Ten pilot powinien współpracować do 100 metrów. Czyli w przypadku łopat powyżej 100 metrów długości też jeszcze będzie zasięgiem obsługiwał. No. Tutaj mamy złącza różne. Tu jest legendarne NATO. Standardowy do zasilania agregatów. No. Dodatkowe gniazdko, które mamy w każdym jednym pojeździe dla pilota sterowania na kablu dla awaryjnego. To jest to, Włącznik widzicie? awaryjny. To jest to, biała klapka. Biała, ona z czasem się robi może troszeczkę popielata, bo ona jest popielata właśnie, nie biała. Ona jest lekko szara Ona jest fabrycznie. tak, szara, no. Wyłącznik prądu, instalacja CAN do odbiornika i standardowe złącza hydrauliczne. No i co, mamy wszystko, oświetlenie, koguty, lampy, mamy wszystko. Nic tylko w razie jeździć. Tak szybko niestety nie jest, ale można. No, dobra, dobra. Marcin, dzięki wielkie Ja za też dziękuję. wsparcie techniczne. Jeżeli jesteście z Polski i jeżeli chcielibyście sobie kupić Goldhofera, to zwracacie się do Marcina. Już poznaliście do Marcina, pierwsze lody przełamane. A ja obiecałam Wam, że pójdziemy sobie pojeździć tym modułem do przewożenia śmigieł w Pionie. Pionie. W Pionie, chodźcie. Mamy jeszcze jedną bardzo fajną naczepę, chodźcie tu. Tu są informacje podane. Są to wysokości załadunkowe przy różnym typie ogumienia, zaczynając od najwyższej opony 285 19,5 cala do najniższej opony Cargo Plus 80 225 na 60 17,5. Czy mi się wydaje, czy te opony są tam właśnie zaznaczone? Tak, Chodźcie. kolorystycznie dopasowane do etykiety. No, patrzcie, jaki fajny numer. Każda opona jest pomalowana z zewnątrz inaczej. Opony mają podesty. Widzicie, jaka jest różnica ostatecznie. Co to w ogóle za naczepa jest? Jest typowy pojazd modułowy z nowej rodziny FT, THP FT. Pierwszy raz mamy wózek modułowy z zagłębieniem na ramię koparki. Czyli to jest ta dziura, widzicie? Widzicie tą dziurę? Otwór wewnątrz na ramię koparki ma ponad metr szerokości. I bardzo przydatna rzecz do transportu długich koparek z długimi wysięgnikami do podpierania. Mamy tak samo pierwszy raz w tym momencie dostępną jednoosiowy wózek modułowy. Okej. Przejdziemy do przodu. Ale poczekaj, sorry Marcin, że Ci przerwę.
Czy to się ściąga, czy to jest tylko... A nie, tutaj są te wszystkie To s- drążki zakryte. Tutaj mamy zakryte drążki kierownicze, które regulujemy w zależności od długości pojazdu. Okej, dobra. Czyli tutaj Tak jak mamy w dziurę, standardowym mamy... module. Okej, czyli tutaj mamy dziurę, mamy muldę, tutaj kładziemy ramię, kopary, Tak załóżmy. jest. Idziemy dalej. Bo zacząłeś mówić, że mamy pierwszy raz. Pierwszy raz mamy jednoosiowy wózek modułowy dostępny w palecie programów, który możemy doczepiać z przodu oraz z tyłu do osi, Z tyłu. Tak po amerykańsku trochę. po amerykańsku. W zasadzie do tylniego nadwozia z przodu bądź A do mówisz o tej przedniego osi? nadwozia. Tak. Czyli to może być tutaj? a Może być też tutaj, z może tyłu. być z przodu, a może być zamontowany przed pokładem ładunkowym. Przed, okej. Przed. Pojazd wykonujemy w różnych konfiguracjach szerokości, długości, ilości osi i ogumienia. Specjalizuje się tym, że można tą rodzinę połączyć z każdym jednym istniejącym już modułem na rynku THP. Z THP UT, FT, ST, Obróćmy się. LT są kompatybilne pod każdym względem. Typowe zastosowania ciężkie, modułowe, transport gabarytów, wiatraków, naseli, adapterów do rur. Każdy pokład też jest kompatybilny. No właśnie, mówiąc podkład, mówimy o tej podłodze praktycznie, nie? Podłodze, na której stoi nasz ciężki sklep. No, nasz ciężki sklep. Zwróćcie uwagę właśnie, że tutaj jest akurat tak typowo zrobiona podłoga, gdzie sobie można zrobić, najechać maszyną jakąś. Odpina się o ten przód. O, tu się odpina, tym się odjeżdża, zostaje to. I wtedy tutaj się daje jeszcze takie coś, gdzie się maszyną wjeżdża, ale zawsze można, bo nie wiem czy widzicie, ale tam jest dziura w ogóle. Dziura w podłodze, to jest dziurawa podłoga. Goldhofer sprzedaje dziurawe podłogi. Widzicie? Nie dziurawe, tylko lżejsze. Lżejsze, no. Lżejsze. Oczywiście tą podłogę można wypełnić specjalnymi podkładami, wypełnieniami. No. Więc generalnie to ta podłoga może być każda inna. Można sobie zamiast takich dwóch jakby szyn, na które się kładzie ładunek, można mieć całą podłogę pełną. Można mieć Pełną wszystko. pokład do koparek, typowy tak zwany Baggerbrücke, pokład do wożenia zbiorników długich i ciężkich, pokład do wożenia transformatorów, tak jak mówię, adapter do transportu rur wiatrowych. To są takie osie połączone podłogą. Osie można składać ile się chce, podłogę można sobie wybrać jaką się chce. Tak w skrócie, Duże nie? klocki Lego dla dużych chłopców i dziewczyn. Zapraszamy na Goldhofer. Idziemy dalej. Dzięki. This steering mode right here is called circular mode, and we are capable of turning the vehicle in 360 degrees. So, and as you can see right here, this is our level adjustment. Level adjustment can be operated separately and individually. Baza, do you copy? Czy mnie słyszycie? Patrzcie teraz tu. Hi. It's heavy. How can be no pressure? Not heavy. It's not heavy. It's not heavy. But your hands, Yeah. your hands is always one hand. You have always Yeah. on that side. The other one is on that side. Yeah. So, do it. Give a little slowly. Go, stop it. Yeah. So, then do it this way. And in the same time, when you're driving slowly, far away from us, when you go backwards, Yeah. you can push the handle. So here you've got steering modes. Yes, we have steering modes. So the first one is what? So you see here all the steering modes. You Okay. see number one is a counter steering. I see. Number two is a carousel. You see now it's turning the front. And the rear is nearly on the same position as before. Yeah, I see. So you can turn the trailer in a 90-degree turn. Go more. Go more. Go nearly near to the people. Okay, stop it. But you can turn more than 90 degrees. Go slowly backwards, and at the same time you must steer. Fully steer. To the right. Yes, this way. And at the same time go slowly backwards. Slowly. Okay, now we go forward. And in this carousel mode, we do not have a steering. That's fun, but there are so many people around. It's like, Yeah, but we don't have enough space there okay. So because we are too much on that side. Perfect. Thanks a lot. Thank you. Shall I help you or? That was cool. Widzieliście? Fajna zabawka, co? Mówiłam wam, to są powiększone zabawki dla powiększonych ludzi. W sensie, że dla wyrośniętych ludzi prawdziwe
Chłopaki robią prawdziwą robotę. To był idealny dzień. Pojeździłam sobie FTV-em 850 do przewożenia śmigieł w super niedostępne miejsca. Poglądałam sobie piękny sprzęt i zobaczyłam, co jest nowego, jeżeli chodzi o sprzęt specjalistyczny. No i oto jestem ambasadorką Goldhofer. To było zawsze moje wielkie marzenie, być ambasadorką Goldhofera. Ja to jestem. Teraz mogę iść świętować, odpoczywać. Pozdrawiamy z Baumy, ze stanowiska Goldhofera. Cześć.